Hej, cześć, tu Mateusz z MatMax. Witam ciepło i zapraszam Was na czytanie miesięczne na sierpień. I tradycyjnie zobaczymy ogólną energię, co ma szansę do Was przyjść i odejść do przeszłości. Jak Wy się przedstawiacie, rada oraz informacja, czego raczej nie robić i czego unikać w tym miesiącu. Dalej przejdziemy do czytania na miłość i uczucia dla singli i osób w związkach. I całość zakończymy informacją, co zadzieje się w pracy i w finansach. Pamiętajcie jednak, że te czytania są bardzo ogólne i tutaj nie będzie wszystko z Wami rezonowało, więc bierzcie do siebie tylko i wyłącznie to, co Wam odpowiada, a całą resztą w ogóle się nie przejmujcie. Ewentualnie zachęcam Was do sprawdzania czytań również dla swoich znaków ascendentalnych, bo wówczas będzie taka możliwość, żeby wyciągnąć sobie jakąś średnią z obu czytań właśnie dla znaku słonecznego i ascendentalnego i mieć szerszą wiedzę na temat tego, co może się wydarzyć. Skorpiony, przejdźmy do czytania i sprawdźmy, jaka będzie dla Was ogólna energia na ten miesiąc. Może jakiś wyjazd się szykuje, ewentualnie przejęcie kontroli nad czymś, nad czym ostatnio trudno było tę kontrolę mieć. Co do Was przychodzi, co się pojawia? Karta cesarzowej, bardzo dobrze. Co odchodzi do przeszłości? Do przeszłości odchodzi karta rozdroża. To tak jak ktoś podjąłby decyzję o wyjeździe, łatwiej byłoby tę decyzję podjąć. Ewentualnie w ogóle jakaś strefa komfortu, nie to, że się kończy, ale jest wyjście z niej. Ale to zaraz. Jak Wy się przedstawiacie? O, pięknie. Zwłaszcza w tej talii, tutaj pokazała Wam się czwórka buław, ale właśnie zwłaszcza w tej talii, to jest bardzo podkreślone to takie znaczenie związane ze świętowaniem, z zabawą. Jaka będzie dla Was rada? Rada jest zawalczyć, spróbować. W ogóle to mam wrażenie, że to jest całkiem niezły miesiąc na próbowanie, na staranie się o powiększenie rodziny. Tutaj widzę jakieś spotkania w gronie bliskich, w sensie takich rodzinnych spotkań, ale też jakieś uroczystości w ogóle rodzinne. Tak mi się wydaje. Czego nie robić, czego raczej unikać. Wybaczcie. Pojawiło się, słuchajcie, sporo wielkich arkan. Bardzo ładne to czytanie, to znaczy czytanie, zobaczymy, ale rozkład jest całkiem niezły. Zobaczcie, jest pustelnik, rydwan oraz cesarzowa. To też jest całkiem niezły przekaz dla osób, które na przykład miały niedawno rozłąkę rzeczywiście z kimś bardzo bliskim, może nawet rzeczywiście z rodziną. No tutaj mam wrażenie, że będzie spotkanie nawet, słuchajcie, z dalszą rodziną podczas jakichś uroczystości. No rzeczywiście rodzinnych, wesela, śluby, słuchajcie, no nie wiem, jakieś tam chrzciny i tak dalej.
Ale przejdźmy do początku. Tutaj zobaczcie, z przełożenia jest karta pustelnika, a pustelnik, no tutaj jest pokazany jak taki leśny dziadek, ale w ogóle pustelnik, mógłby mówić nie tylko o jakiejś samotności, ale, a może i nawet przede wszystkim, o jakiejś mądrości, którą jesteście w stanie w tym miesiącu rzeczywiście nabrać, jakąś wiedzę, będąc gdzieś przez chwilę w odosobnieniu. I mi się wydaje, że też tak patrząc na tego pustelnika, bo on jest tutaj taki rzeczywiście bardzo leśny, że tutaj jest rzeczywiście powrót do korzeni, a tym powrotem do korzeni mogą być na przykład odwiedziny, czy spędzenie urlopu, urodziny, czy gdzieś rzeczywiście w tej części kraju, czy świata, z której rzeczywiście pochodzicie. I mam wrażenie, że to może Wam gdzieś pozwolić tak jakby uziemić się, uspokoić i wyciszyć. I to jest bardzo fajne. Tutaj zobaczcie, w ogólnej energii jest karta Rydwanu. Rydwan tutaj w ogóle przedstawia taką babę Jagę, która tutaj włada 2 rozlatanymi, że tak powiem, niespokojnymi ptakami. I ta karta jest kartą mówiącą o tym, że coś ruszy do przodu, że też macie tutaj taką, chciałem powiedzieć taką moc, chociaż to zabrzmiało dziwnie, ale mam wrażenie, że wiecie, jak przyspieszyć sprawy, jak w ogóle sprawić, żeby zaczęły, że tak powiem, żeby coś się zaczęło ruszać. Ta karta mogłaby jasne mówić o jakimś wyjeździe, więc w tym miesiącu powiedziałbym, że będzie wyjazdowo, ale i może nawet przede wszystkim, jest to karta kontroli, dlatego że ta baba Jaga tutaj ewidentnie musi się troszeczkę, słuchajcie, postarać, żeby mogła te 2 rozbiegane ptaki, sowę i kruka rzeczywiście złapać. I mam wrażenie, że w tym miesiącu jest przejęcie kontroli nad sprawami, które ostatnio rzeczywiście było trudno gdzieś przytrzymać, złożyć do kupy i tak dalej. Tutaj zobaczcie, przychodzi do Was przepiękna karta cesarzowej, która mogłaby mówić o spodziewaniu się dziecka, albo w ogóle o matce lub kimś bardzo, bardzo bliskim z rodziny. I mi się wydaje, że rzeczywiście będą odwiedziny takiej osoby, albo Wy gdzieś jedziecie rzeczywiście w odwiedziny, albo ktoś odwiedza Was. Ale cesarzowa to jest w ogóle energia osoby, która jest taka bardzo pewna siebie, ale oczywiście to nie ma nic wspólnego z narcyzmem. Ona tutaj czuje się rzeczywiście atrakcyjna, pewna siebie, na miejscu, wie czego chce, wie czego nie chce. Tutaj mam wrażenie, że to jest dobry czas na podejmowanie decyzji o ważnych zmianach życiowych, ale słuchajcie, to bardziej mi chodzi o takie zmiany takie w gronie rodziny, czyli powiększenie rodziny, powrót do rodziny, zaręczyny, ślub i tak dalej. Chociaż o miłości to będzie zaraz. W ogóle mam wrażenie, że jesteście w stanie przejąć kontrolę nad relacjami z jakąś bardzo bliską Wam kobietą, matką, siostrą, ciotką i tak dalej. Słuchajcie, tutaj do przeszłości odchodzi karta 2 buław, a 2 buław jest kartą rozdroża, która dosłownie przedstawia osobę, która nie wie, czy ruszyć do przodu, czy zostać, czy zmienić, czy raczej zostać w strefie komfortu, czy rozstać się, czy próbować dalej, czy coś zrobić, czy czegoś nie zrobić. To jest taka, słuchajcie, niepewność związana z niemożnością podjęcia decyzji i to nie musi tylko i wyłącznie wynikać z tego, że gdzieś się tutaj wahacie, ale może też dlatego, że Wam to utrudnia ktoś lub rzeczywiście nie macie narzędzia do tego, żeby rzeczywiście podjąć decyzję. I tutaj to odchodzi do przeszłości, więc powiedziałbym, że jest tutaj taka większa decyzyjność, że tak powiem, z Waszej strony. W ogóle, jeśli chodzi o tę cesarzową, to jeszcze tylko muszę wspomnieć, że jest to karta, słuchajcie, obfitości. Tutaj jest w ogóle taka leśna królowa pokazana, która spodziewa się dziecka, jest przy nadziei. I teraz zobaczcie, Wy przedstawiacie się jako przepiękna i roztańczona karta 4 buław. Ja uwielbiam tę kartę w tej talii. Tutaj jakaś para tańczy, najpewniej krakowiaka. I ta karta mogłaby sugerować, słuchajcie, o po pierwsze radości, zabawie i świętowaniu,
Być może rzeczywiście, oj, tutaj mi się wszystko posypało. Być może rzeczywiście dlatego, że będzie tutaj jakiś pokój lub rozejm z ważną dla Was osobą, nawet z rodziny. Tutaj ta karta może ewentualnie sugerować rzeczywiście uroczystość rodzinną, no, która Wam się trafi i tutaj to dzięki temu możecie pewne relacje odnowić, naprawić i tak dalej. W ogóle ta karta mogłaby sugerować takie poczucie stabilizacji i radości, zwłaszcza jeśli jest urlop i na przykład odwiedzacie najbliższych. No tutaj jak najbardziej wesoła energia. To już pewnie powiedziałem ze 100 razy, ale momento. Jaka jest dla Was rada? Słuchajcie, w Radzie jest 5 buław, a 5 buław to karta konfliktu bądź rywalizacji. No tutaj takie rzeczywiście ogniste smoki, które ze sobą walczą. Rada jest taka, żeby nie walczyć ze sobą, tylko rzeczywiście spróbować komuś zaufać, wybaczyć i tak dalej. I jeśli rzeczywiście jest taka sytuacja, ta karta w ogóle mówi o tym, żeby za bardzo w ogóle ze sobą nie walczyć i gdzieś podejmować decyzje właśnie pod wpływem takiego impulsu. Okej, to co czuję, to robię. Wiem to. Ufam sobie. Karta również sugeruje, żeby gdzieś walczyć i próbować. A o co? No nie wiem, to już zależy od Was, powiedzcie mi, ale na pewno warto, ponieważ jest 4 buław, czyli karta tej stabilizacji, radości, świętowania. No i rydwan, czyli ruszenie spraw do przodu. Słuchajcie, czego nie robić, czego unikać. Piękna karta Asa Kielichów, która tutaj mogłaby ewidentnie sugerować nadmierne rozemocjonowanie i takie, powiedziałbym tak, rozumem aniżeli sercem gdzieś się tutaj kierować, co może być troszeczkę sprzeczne z tym, co wcześniej powiedziałem, ale słuchajcie, jeśli pojawi się impuls dotyczący zmiany lub podjęcia decyzji, zaufać jemu, pomyśleć sobie tak rozumem, że tak powiem, że jeśli to do mnie przyszło, znaczy, że tak ma być, a nie sercem, że tak powiem, gdzieś emocjonalnie tutaj się rozmemłać i zastanawiać, rozkładać wszystko na czynniki pierwsze. Ta karta też w ogóle sugeruje, żeby nie odrzucać czyjejś, słuchajcie, jakby to powiedzieć, chciałem powiedzieć czyjejś ręki, ale to nie jest dobre określenie. Już jestem lekko zmęczony, wybaczcie, ale nie odrzucać czyjejś propozycji albo przeprosin, propozycji a propos odnowienia relacji, propozycji a propos wyjaśnienia sobie czegoś i dania kolejnej szansy. I czy to jeśli chodzi o partnerów, czy przyjaciół, czy rodzinę, to już Wy wiecie najlepiej. Przejdźmy do czytania na miłość i uczucia. No i sprawdźmy, jaka będzie dla Was ogólna energia na sierpień. Królowa buław. Ogniście. Co przychodzi do singli, ewentualnie jak pokazuje się partner lub partnerka w relacji. Jak Wy się przedstawiacie, jeśli chodzi o miłość i uczucia? Karta świata z kolei. Czy jest możliwość, że będzie na przykład rozłąka, ale taka tylko i wyłącznie dlatego, że chcecie po prostu troszeczkę od siebie odsapnąć, spędzić czasu ze swoimi przyjaciółmi, rodzinami i tak dalej. Ale to mam wrażenie, że gdzieś bardzo scalająco właśnie na Was wpłynie, bo za sobą będziecie mogli zatęsknić. Jaka rada dla Was? Potwierdzenie przekazu. Wybaczcie za te dźwięki, ale widocznie tak ma być.
ale też słuchajcie, trzymać nerwy na wodzy, nie kontrolować i słuchajcie, no w ogóle gdzieś ego schować do kieszeni. Zazdrość tutaj niczego nie wskóra. I kontrolowanie. Czego nie robić, czego unikać. No, dziwna rzecz. Dziwna rzecz, ale już od razu pokażę wam, o co chodzi. Jest rycerz buław, jest królowa buław i król buław. To tak jakby, no, byłaby to rodzina. Mogą być, mam wrażenie, albo mogły być ostatnio nieporozumienia, dlatego że jakaś kobieta się wtrąca, być może matka lub teściowa, zwłaszcza do związków. No, ewentualnie coś trzeba sobie wyjaśnić w najbliższej rodzinie, na zasadzie z dziećmi, z partnerami. Ale przejdźmy do początku i z przełożenia karta kapłanki lub papieżycy, więc dla związków ta karta mogłaby sugerować coś ukrytego, jakąś intrygę, najpewniej związaną z ukrywaniem ciąży, z matką lub z teściową. I wydaje mi się, że rzeczywiście ktoś za bardzo próbuje mieszać się w wasze sprawy. Ewentualnie podjudza jedno z was troszeczkę tak przeciwko drugiemu. Nie wiem zupełnie czemu i czy z kimś to rzeczywiście rezonuje. Dajcie znać. Jeśli chodzi o kartę kapłanki, to też mogłaby mówić, że tutaj w tym miesiącu trzeba zachować się taką, wykazać się taką dojrzałością. No i słuchajcie, nie dać się zrobić bambuko i grać w czyjeś gierki. Zupełnie. Dojrzałość. Jeśli chodzi o single, to dla was z przełożenia karta kapłanki, no mogłaby mówić o tym, że albo ktoś ukrywa się i nie mówi wam o tym, że coś do was czuje lub chce was adorować i spróbować, no być może jest to osobnik lub osobniczka nieśmiała. Jeśli chodzi o kartę kapłanki, to też bym powiedział, że możecie wzbraniać się przed uczuciami. Na tej zasadzie, że chcecie randkować, chcecie atencji, uwagi, czułości, bliskości, ale nic z tym nie robicie. Czekacie, aż ktoś sam się pojawi. Nie umawiacie się z nikim. Na przykład. Zobaczcie, w ogólnej energii dla związków jest karta królowej buław. No a królowa buław jest właśnie taka harda, mocna, pewna siebie, no na pewno namiętna i tutaj mam wrażenie, że sporo namiętności u was będzie, ale mogłaby troszeczkę patrzeć za bardzo na rzeczywistość z perspektywy ego. No, ewentualnie jest to znowu jakaś kobieta z rodziny, która może próbować wtrącać się w dynamikę i rozwój w waszej relacji. Jeśli chodzi o single, to w ogólnej energii dla was królowa buław mogłaby mówić o jakiejś osobie, no bo to też może być król buław, to sobie możecie odwracać, osobie do romansu, osobie, z którą no, jest szansa rzeczywiście na naprawdę płomienne chwile i wydaje mi się, że ta osoba już być może nawet jest w waszym otoczeniu, tylko że tak jak już wcześniej mówiłem, albo zabiera się jak pies do jeża, albo wy gdzieś nie chcecie wpuścić tej osoby do swojej przestrzeni. Jest to też informacja, że okazji właśnie do romansowania, do flirtu będzie naprawdę sporo. No i tutaj to też dla osób, które szukają związku i czegoś poważnego. No słuchajcie, no od takich niewinnych flircików, grzeszków też no, można wejść w coś większego. No jakby jakoś trzeba zacząć. Zobaczcie, partner i partnerka lub partnerka przedstawiają się jako karta dziewiątki monet, a dziewiątka monet to karta samowystarczalności i takiego rozkokoszenia się troszeczkę w tym, co mają i powiedziałbym tak, z jednej strony rzeczywiście są to osoby, które potrzebują więcej przestrzeni i gdzieś tam zniknąć sobie właśnie w ogrodzie, w garażu, gdziekolwiek. Mam wrażenie, że w samotności, po prostu żeby pozbierać myśli, żeby troszeczkę się zrelaksować.
I na to wypadałoby rzeczywiście, gdzieś przystać, bo w związku nie chodzi o jakąś kontrolę i ograniczenia. Ale 9 monet też może sugerować to rozkokoszenie się właśnie w strefie komfortu, czyli komuś jest po prostu za dobrze i macie wrażenie, że nie do końca się stara. O tym trzeba powiedzieć. Co przychodzi do singli? Zobaczcie, 9 monet i jest to informacja, że najprawdopodobniej nie przychodzi nic. Dlaczego? Bo właśnie jest to karta samowystarczalności i takiego poczucia, że tyle ile macie wam potrzeba, wy się dobrze czujecie w swojej przestrzeni. Jeśli jesteście singlami, to rzeczywiście wam to odpowiada, ale trzeba się zastanowić, czy nie jest to gdzieś maskowaniem waszych prawdziwych potrzeb, bo słuchajcie, oczywiście wiadomo, trzeba czuć się ze sobą dobrze, mieć fajne życie i nie być zależnym od tego, czy się jest z kimś w związku, czy nie, ale żeby na przykład taka postawa rzeczywiście samowystarczalności za wszelką cenę nie była przykrywką. To, słuchajcie, nie musi być, może jest, zastanówcie się. Zobaczcie, wy przedstawiacie się w związkach jako karta świata. I karta świata może mówić jak najbardziej o wyjazdach i podróżach, również zagranicznych. I na przykład o rozłące, która będzie pomiędzy wami i waszym partnerem lub partnerką. Na przykład dlatego, że wyjedziecie gdzieś w odwiedziny za granicę, czy do innego miasta, do swojej rodziny. Na przykład. Karta świata też mówi, że jesteście osobami gotowymi do wybaczenia i dania komuś kolejnej szansy. Też bym powiedział, że możecie momentami za bardzo przejmować się tym, że druga osoba nie daje wam wystarczająco dużo uwagi, atencji, zainteresowania, ale tak jak już mówiłem wcześniej, to tylko i wyłącznie dlatego, że gdzieś rozkokosił się lub rozkokosiła w tej właśnie ciepłej, fajnej relacji stabilnej. Tak bym powiedział. Tutaj wypadałoby jakieś wyzwania spróbować wymyślić. Ale nie na zasadzie czepiania się buńczuczności i kłótni, tylko coś albo wspólnego razem inaczej aniżeli do tej pory, czyli, jakiś kurs garncarstwa, tańca, rowery, cokolwiek razem, albo oddzielnie na jakieś tam parę dni, żeby za sobą zatęsknić i móc docenić to, co macie. I zobaczcie, single wy przedstawiacie się jako karta świata, a ta karta sugeruje, że gdzieś najprawdopodobniej macie tyle obowiązków, tyle zajęć, również związanych z podróżami, że po prostu albo nie macie czasu na randkowanie, albo rzeczywiście wymyślacie sobie jakieś zajęcia tylko po to, żeby tej samotności na przykład nie czuć. Karta świata sugeruje, że jest szansa na to, aby stworzyć relację z kimś zupełnie nowym, tylko trzeba się troszeczkę otworzyć. Zobaczcie, w Radzie dla związków jest karta rycerza buław na nosorożcu, który w ogóle jest przedstawicielem trygonu ognia, czyli barana, lwa i strzelca. Ale w ogóle, słuchajcie, jest to osoba w gorącej wodzie kąpana, która przyspiesza, popędza, troszeczkę kontroluje. I teraz tak, takich osób się wystrzegać. Być może jest to ktoś z rodziny albo z bliskich znajomych, który rzeczywiście wasz ewentualny spokój w relacji po prostu burzy, bo wprowadza zamęt, bo wprowadza wątpliwości, może was nakręca przeciwko sobie. To może być nawet dziecko, słuchajcie. Ta karta sugeruje, żeby schować ego do kieszeni i też, słuchajcie, powiedzieć drugiej osobie o swoich potrzebach. Jaka rada dla singli, jeśli chodzi o tego rycerza buław? To powiedziałbym tak. Pozwolić komuś się starać, bo być może ktoś już jest, kto by chciał. Tylko też mam wrażenie, że może pokazujecie się jako tak pewna siebie i dominująca osoba, że ten ktoś może na przykład troszeczkę się obawiać zrobić ten pierwszy krok. W każdym razie rycerz buław też sugeruje, żeby nic nie przyspieszać
jeśli naprawdę dobrze się czujecie jako single, ale też z drugiej strony, no jeśli gdzieś marzycie o tym, żeby w przyszłości mieć relacje, no to pamiętajcie, że czasami z tego singlostwa trzeba zrobić taki krok do przodu i wyjść czasami na randkę. W tym miesiącu przynajmniej jedna. Czego nie robić, czego unikać dla związków? No i jest to król buław. Znowu słuchajcie, schować ego do kieszeni, ale też unikać rad osób trzecich, takich wujków i cioć dobra rada, zwłaszcza jeśli to są wasi rodzice lub teściowie, którzy są bardziej doświadczeni i wiedzą na przykład, czego wam tutaj trzeba albo nie trzeba. Też słuchajcie, nie wystrzegać się eksperymentów łóżkowych, bo mam wrażenie, że namiętnie rzeczywiście może być, ale to zależy od was. Czego nie robić, czego unikać dla singli? Karta króla buław. Może baran lwa strzelca, ale słuchajcie, ja bym powiedział, że takiego po prostu bronienia przez, jakby to powiedzieć? Obrony dostępu do siebie. Tak bym powiedział. Tutaj słuchajcie, taka gotowość i chęć randkowania nie znaczy, że tutaj nagle codziennie z kimś innym jakieś seksy nie wiadomo co. Wcale tak nie musi być, chyba że chcecie. Jakby można zacząć po prostu od poznawania może nawet wielu osób, ale w taki niefizyczny sposób, tylko właśnie inne. Co ja wam tutaj będę tłumaczył? Mam was za inteligentne osoby. Nie trzeba ze skrajności w skrajność, bo ja mam wrażenie, że możecie mieć takie zero-jedynkowe myślenie, jeśli chodzi o randki. Ale dobra, już przejdźmy do pracy i finansów. Jaka będzie dla was ogólna energia? Wybaczcie. Co do was przychodzi, co się pojawia? Słuchajcie, znowu karta rydwanu. To też było w ogólnym czytaniu. Mi się wydaje, że podróżujecie zawodowo, albo może rzeczywiście jest urlop, podczas którego wyjeżdżacie. Co odchodzi do przeszłości? Jak wy się przedstawiacie, jeśli chodzi o pracę i finanse w sierpniu? Na sierpień. Znowu, słuchajcie, kolejna karta ruszenia do przodu. Ale w ogóle też, słuchajcie, mam wrażenie, że część z was marzy o wyjścia ze strefy komfortu, jeśli chodzi o pracę. Na tej zasadzie, jakbyście szukali wrażeń, wyzwań właściwie, rozwoju. Może komuś rzeczywiście nudzi się w pracy i potrzebuje nauki, czegoś więcej, rozwoju tego i na przykład bierze zaległe wolne, też po to, żeby troszeczkę pobyć z rodziną, z przyjaciółmi, wyciszyć się, uspokoić i przemyśleć, co dalej. Rada dla was. Czego nie robić, czego unikać? Słuchajcie, w radzie jest, żeby nie przepłacić na podróże, sprawdzić dokładnie auto, środki transportu przed jakimiś wyjazdami, ale nie straszę was, że coś złego się stanie, ale raczej, że mogą być po prostu niespodziewane wydatki. Momento. Co jeszcze? W ogóle, jeśli chodzi o jakieś bardzo dalekie i egzotyczne podróże,
to karty sugerują, że wcale tego na razie nie potrzebujecie i może wypadałoby na przykład gdzieś spędzić czas bliżej, na przykład może właśnie z rodziną, z przyjaciółmi dawno niewidzianymi i te pieniądze, które miały być przeznaczone na dalekie podróże, oszczędzić na razie, żeby w przyszłości mieć jeszcze więcej za parę miesięcy i pojechać na jeszcze fajniejsze wakacje, aniżeli takie wiecie, byle jakie, ale żeby były. Słuchajcie, z przełożenia jest dla Was karta Króla Kielichów, a Król Kielichów mógłby mówić o rozemocjonowaniu i o tym, że możecie pod wpływem emocji właśnie podejmować decyzje zakupowe a propos inwestycji pieniędzy w takie naprawdę duże sprawy, typu daleka wycieczka, nowe auto, coś na tej zasadzie. Tutaj powiedziałbym też, że ktoś z rodziny może Was popychać do zmiany zawodowej i wydaje mi się, że taka osoba może mieć troszeczkę racji, więc czasami wypadałoby schować ego do kieszeni i posłuchać. Zobaczcie, w ogólnej energii jest dla Was karta Trójki Buław, a Trójka Buław to jest właśnie karta bramy, karta nowości i wydaje mi się, że część z Was rzeczywiście albo szuka pracy, bądź inaczej, jeszcze nie szuka. Na razie myśli o tym, że chce ją zmienić, ewentualnie już w tym miesiącu ją zmienia, albo po prostu jest na urlopie, który przeznaczy na spokój, regenerację i dojście do ładu i składu ze sobą i z tym, co chcecie robić zawodowo. Zobaczcie, przychodzi do Was karta Rydwanu, czyli dokładnie ta, która była w ogólnej energii, w ogólnym czytaniu. I ona mogłaby mówić o tych wyjazdach właśnie, ale też o środkach lokomocji, które trzeba sprawdzić na pewno i przygotować się do jakiejś podróży, dlatego że mogą być niespodziewane wydatki. Może związane na przykład tym, że nie posiadacie jakichś tam testów, ubezpieczeń i tak dalej. I trzeba będzie na przykład za to zapłacić więcej, bo na przykład będziecie potrzebowali jakoś, nie wiem, w przyspieszonym tempie czegoś. Rydwan mówi o przejęciu kontroli i tę kontrolę trzeba przejąć albo idąc na urlop i odpoczywając, myśląc o tym, co dalej, albo po prostu, słuchajcie, podejmując pewną decyzję. Chociaż ja mam wrażenie, że tutaj raczej nic. Zobaczcie, do przyszłości odchodzi karta Pazia Buław, a Paź Buław to karta komunikacji, takiego posłańca, wieści, messengera, słuchajcie. I ta karta mówi o tym, że rzeczywiście gdzieś jest tutaj niewystarczająco dużo wiedzy, aby coś zmienić, gdzieś pojechać i tak dalej. I to jest informacja, że trzeba zrobić większe rozeznanie, żeby już nie powiedzieć po angielsku research, i bardziej się przygotować do jakiejś zmiany lub podróży, bo jeśli zrobicie to na łapu-capu, to tylko i wyłącznie na tym stracicie. Bez sensu. Zobaczcie, Wy przedstawiacie się jako szóstka mieczy, a szóstka mieczy to jest właśnie karta również jakiegoś ruszenia do przodu, jakiejś podróży. I słuchajcie, ja mam wrażenie, że być może nawet ktoś albo podróżuje zawodowo już teraz, gdzieś za granicę, albo pomiędzy miastami, albo rzeczywiście zastanawia się, czy nie wyjechać za granicę, na przykład do pracy i temu się trzeba przyjrzeć. Wydaje mi się, że w obecnym miejscu pracy coś jeszcze uda się tutaj uzyskać więcej. Być może na przykład ktoś pomoże Wam albo, nie wiem, da Wam jakieś dofinansowanie a propos kursu na prawo jazdy, kursu językowego, albo otworzy Wam drzwi do tego, aby mieć kontakty zagraniczne. Szóstka mieczy mówi o tym, że już tutaj ktoś się wypalił i naprawdę potrzebuje teraz zrobić plan i zastanowić się, co dalej. Zobaczcie, jest dla Was rada piątki monet, a piątka monet to jest karta braku. Karta, która pokazuje taką babuleńkę, która stoi w deszczu. I to jest informacja, że rzeczywiście pewne inwestycje większe, finansowe, na przykład w auto, w
bardzo daleką podróż, w jakąś znaczącą zmianę, trzeba po prostu odłożyć na później i w ogóle oszczędzić trochę pieniędzy. Dlatego, że w najbliższej przyszłości one Wam się przydadzą i nie mówię o tym, że będzie coś strasznego, ale że będziecie mogli znaleźć coś korzystniejszego, bardziej korzystnego dla siebie. Czy to inne auto, czy inny wyjazd. Piątka monet sugeruje, żeby co? Nie oszukiwać się dalej, że nie jest to wypalenie. To dla osób, które rzeczywiście mają wypalenie zawodowe. Czego nie robić, czego unikać? Zobaczcie, jest to 8 kielichów, a ta karta też mogłaby mówić o wyruszeniu w nieznane. Czyli jeśli nie jesteście pewni lub pewne pewnej zmiany, to tego po prostu nie róbcie. Tutaj musicie to czuć na pewno. 8 kielichów na pewno mogłaby sugerować, słuchajcie, o takim nadmiernym rozemocjonowaniu, które Was rzeczywiście może popchnąć do podejmowania takich nieprzemyślanych decyzji. Tego nie robić, ale w ogóle słuchajcie, tutaj zobaczcie, jest pasterz, który zmierza ku księżycowi, czyli ku nieznanemu. I zostawia za sobą 8 kielichów takich tonących w ciemnej, brudnej wodzie. I to jest informacja, że ktoś rzeczywiście potrzebuje nowego etapu zawodowego. Ale, tak jak już wcześniej powiedziałem, może być albo oszukiwanie siebie, że wcale tak nie jest, albo jeszcze takie dawanie sobie, dobra, to jeszcze pół roku, rok, do końca roku i tak dalej, a później pomyślę. Czas, żeby pomyśleć teraz. Moi drodzy i moje drogie, ja Wam dziękuję za uwagę i życzę fantastycznego miesiąca. Subskrybujcie mój kanał i zostawiajcie po sobie ślad w postaci komentarzy i kciuków w górze, dlatego że to pomoże mi w rozwoju go, a wtedy będzie więcej czytań. Trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia. Hej, cześć i pa pa.